Jeśli jest jakaś wada nauki samemu języka obcego, to jest to na pewno fakt, że nie mamy z kim ćwiczyć mówienia. Nie mamy z kim rozmawiać. Wiem to bardzo dobrze, sama też uczę się sama języków i oczywiście mówię że będę ćwiczyć sama ze sobą, że będę mówić sama do siebie, ale umówmy się, rozmowa z samym sobą nie jest zwykle zbyt pasjonująca, przynajmniej w moim wypadku. I zwykle kończy się to tak, że mówię kilka zdań i dalej nie wiem już, co mam sobie więcej powiedzieć. Stąd pomysł na dzisiejszy filmik, który pomoże Wam w mówieniu po polsku. Pomysł niestety nie jest mój. Wielka szkoda, bo uważam, że jest świetny. Pochodzi z kanału Maria Español, który jest kanałem do nauki języka hiszpańskiego, jak sama nazwa wskazuje. Zaraz Wam opowiem, na czym będzie polegała nasza praktyka, nasze ćwiczenie mówienia dzisiaj. Na razie ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj rozmawiamy oczywiście po polsku. Będę zadawać pytanie, a Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na to pytanie. Będę po każdym pytaniu zostawiać chwilkę czasu, żeby każdy spokojnie mógł odpowiedzieć na to pytanie, ale oczywiście jeśli potrzebujecie więcej czasu, to spokojnie zatrzymajcie filmik i możecie odpowiedzieć w swoim tempie na spokojnie i możecie wykorzystać tyle czasu, ile potrzebujecie, oczywiście. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Nie ma też dobrego poziomu na to ćwiczenie, to znaczy, jeśli myślisz teraz, że Twój poziom jest za niski, żeby ćwiczyć mówienie, to spokojnie spróbuj powiedzieć najprostsze rzeczy, takie jak tak, nie, dobrze, chociaż pojedyncze słowa, tak żeby cokolwiek powiedzieć. Ok? Kiedy czas na odpowiedź się skończy, będę Wam też odpowiadać na to pytanie, to znaczy jak ja bym na nie naturalnie w tej chwili odpowiedziała, a potem będę podawać kilka propozycji, które mogą być ewentualnymi odpowiedziami, czyli pomysłów, jak można jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Zaczynamy. Moje pierwsze pytanie to bardzo proste pytanie. Jak się dzisiaj czujesz? Moja odpowiedź jest taka. Jak się dzisiaj czujesz? Ja czuję się dzisiaj bardzo, bardzo dobrze, wyjątkowo dobrze. Mam bardzo dużo energii i jestem wypoczęta. Bardzo dobrze spałam, więc jestem wypoczęta. Jak można inaczej odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście możemy powiedzieć czuję się źle, czuję się dobrze. Możemy powiedzieć jestem zmęczony albo jestem zmęczona w rodzaju żeńskim. Możemy powiedzieć jestem śpiący albo jestem śpiąca, kiedy chce nam się spać. Możemy powiedzieć jestem wypoczęty, jestem wypoczęta. Dobrze dzisiaj spałam albo źle dzisiaj spałam. Możemy powiedzieć tak jak ja, mam dzisiaj bardzo dużo energii. Jeśli jesteśmy wypoczęci, to mamy bardzo dużo energii. Czuję się świetnie, czuję się bardzo dobrze. Możemy powiedzieć, że czujemy się tak sobie. Czuję się tak sobie. Nie czuję się ani dobrze, ani źle. Czuję się tak sobie. Ok. Drugie pytanie, znowu dosyć proste, to jakie masz plany na weekend? Jakie masz plany na weekend? Moja odpowiedź jest taka, że w ten weekend niestety pracuję. Poza tym w ten weekend planuję też odpocząć i spędzić czas z rodziną. Chcę się zrelaksować, poczytać książkę, obejrzeć film, pójść na spacer, może spotkać się ze znajomymi. Właściwie podałam bardzo dużo różnych propozycji już w mojej wypowiedzi. Oczywiście możemy też powiedzieć, że nie mamy planów na ten weekend. Nie mam planów na ten weekend. Albo nie mam konkretnych planów na ten weekend.
Nie mam jeszcze żadnych planów na ten weekend. Nie wiem, co będę robić w ten weekend. Nie wiem jeszcze albo jeszcze nie wiem, co będę robić w ten weekend. Możemy powiedzieć, planuję się zrelaksować albo planuję odpocząć. Chcę spotkać się ze znajomymi. Chcę spotkać się z przyjaciółmi. Chcę iść na spacer albo chciałabym iść na spacer. Będę uprawiać sport. Będę czytać książkę. Będę oglądać film. Planuję iść do restauracji. Planuję iść do kina. Iść do teatru. Możemy mówić też po prostu idę do kina, bo jest to już coś pewnego. A może idę na zakupy. Idę na shopping. Możemy też powiedzieć w ten weekend idę na imprezę. A teraz sezon ślubny, więc może w ten weekend idę na ślub. Kolejne pytanie to jaka jest w tej chwili u Ciebie pogoda? Moja odpowiedź to niestety niezbyt przyjemna odpowiedź. Jest taka, że w tej chwili u mnie jest burza. Jest burza, to znaczy są pioruny i grzmi. Jest bardzo pochmurno, niebo jest bardzo ciemne, pada deszcz. Mam nadzieję, że u Ciebie jest lepsza pogoda. Jak możemy inaczej odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście możemy powiedzieć, że jest brzydka albo jest ładna pogoda. Jest brzydka pogoda, jest ładna pogoda, jest piękna pogoda, jest słońce, nie ma słońca, jest pochmurno albo niebo jest bezchmurne. Jest bezchmurne niebo, czyli nie ma chmur. Pada deszcz, pada śnieg, pada grad, jest burza, grzmi, są pioruny. Możemy też oczywiście powiedzieć, ile jest stopni. W tej chwili jest u mnie 20 stopni Celsjusza. Teraz jest 15 stopni. Teraz jest 30 stopni. Albo teraz jest minus 5 stopni. Oczywiście możemy też powiedzieć, jest ciepło, jest zimno, jest gorąco. Albo jest chłodno. Chłodno, kiedy nie jest ciepło, ale nie jest też bardzo zimno. Jest chłodno, dosyć zimno, ale nie bardzo zimno. Czwarte pytanie jest takie. Co teraz czytasz i czy podoba Ci się książka, którą czytasz w tej chwili? A jeśli niczego teraz nie czytasz, to dlaczego nie czytasz? Moja odpowiedź to czytam w tej chwili eseje księdza Tischnera, księdza Józefa Tischnera. To polski filozof. Bardzo podoba mi się to, co czytam, ta książka, ale jeszcze nie mogę zbyt dużo o niej powiedzieć, ponieważ jestem dopiero na samym początku. Dopiero zaczęłam czytać tę książkę, więc jeszcze nie wiem, czy mi się podoba. Na razie to, co przeczytałam, bardzo mi się podoba, ponieważ bardzo interesuję się filozofią, szczególnie filozofią dialogu. Możemy też oczywiście inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Możemy powiedzieć, że czytamy teraz i podać gatunek książki. Czytam teraz kryminał, czytam literaturę faktu, czytam reportaż, czytam biografię, czytam pamiętniki, czytam eseje, czytam poezję, czytam teraz powieść, czytam teraz romans. Podoba mi się ta książka, ponieważ jest bardzo wciągająca. Podoba mi się fabuła tej książki. Podobają mi się bohaterowie tej książki. Podoba mi się język, styl pisania autora na przykład. Oczywiście może nam się nie podobać, możemy powiedzieć, nie podoba mi się ta książka, ponieważ jest bardzo nudna. Nie podoba mi się ta książka, ponieważ nie spełnia moich oczekiwań. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Nie podoba mi się ta książka, ponieważ fabuła nie ma sensu. Bohaterowie nie są interesujący. Styl pisania autora w ogóle mi się nie podoba.
Oczywiście możemy też nie czytać niczego i powiedzieć: w tej chwili nie czytam żadnej książki, bo nie mam czasu. Nie czytam żadnej książki, bo nie lubię czytać. Nie czytam żadnej książki, bo nie mogę znaleźć żadnej interesującej książki. I ostatnie pytanie, pytanie numer 5, to właściwie nie pytanie, a bardziej polecenie. Opisz zdjęcie. Opisz to zdjęcie, które widzisz tutaj. Opisz to zdjęcie. Co na nim widzisz? Co przedstawia to zdjęcie? Możemy powiedzieć na przykład: zdjęcie przedstawia rodzinę albo znajomych w trakcie przyjęcia plenerowego. Na pierwszym planie widzimy 2 mężczyzn, a w oddali 3 kobiety. Wszyscy wznoszą toast i są bardzo szczęśliwi. Na stole widać, że jest jedzenie, dużo jedzenia. Są kwiaty, są świece. Możemy się domyślać, że jest to bardzo ważny moment dla tej rodziny albo dla tych znajomych, dla tej grupy osób. Może jest to ślub, może rocznica, może urodziny którejś z tych osób. W każdym razie widać, że jest to bardzo ważny moment. Możemy powiedzieć o pogodzie, możemy powiedzieć, że na zdjęciu widzimy, że jest ciepło. Poza tym widać, że świeci słońce i jest ładna pogoda. Ale myślę, że warto zapamiętać sobie takie konstrukcje, jak opisujemy obrazek. Możemy powiedzieć: obrazek czy zdjęcie przedstawia, na zdjęciu widać rodzinę albo znajomych. Na zdjęciu możemy zobaczyć na pierwszym planie, na drugim planie, w oddali. Możemy też powiedzieć, że możemy się czegoś domyślać. Możemy domyślać się, że możemy wyobrazić sobie, że rodzina jest bardzo szczęśliwa albo rodzina jest w trakcie jakiejś ważnej uroczystości. To byłoby tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to ćwiczenie pomogło Wam w mówieniu po polsku i mam nadzieję, że zainspirowało Was do tego, żeby mówić więcej. Napiszcie oczywiście w komentarzach Wasze propozycje, to znaczy jak odpowiadaliście na te pytania. Bardzo chętnie sprawdzę i dam Wam znać, czy jest to poprawne. A my, jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję i pa, pa!